Ryszard Borowiecki. Mamy nów. Dzisiaj jest 6 lipiec 2024 rok, godzina 0:57 minut. No i stało się. Słońce połączyło się z Księżycem w znaku Raka. A tak wygląda właśnie nasz horoskop. A tutaj mamy nasze słoneczko z Księżycem. Fantastycznie to wygląda. Wszyscy się cieszymy, ponieważ rozpoczęło się lato. I przede wszystkim najważniejsza rzecz jest to drugi etap naszego zodiakalnego marszu. Pierwszy jest od barana, właśnie ten drugi jest od raka. I rak jest w kwadraturze do naszego barana i dlatego też te emocje, stąd też te wszystkie chwile, które przeżywamy, i dlatego też władcą naszego raka jest Księżyc i on co 28 dni znajduje się mniej więcej w tym samym miejscu i dlatego też wytwarza w nas historie, które czasami są zupełnie niewiarygodne i to wszystko, co się dzieje wokół nas, jest przede wszystkim bardzo emocjonalne. Dlatego raki są emocjonalne, dlatego raki też dbają i trzeba dbać o nie, ponieważ jest to wspaniały znak, ponieważ bardzo opiekuje się przede wszystkim rodziną. Przede wszystkim zbiera te wszystkie swoje historie i zapamiętuje, o dziwo, na długie, długie lata, a kobiety tym bardziej są w tym specjalistkami. I to dobrze, bo jest to bardzo przyzwoity znak pod jednym względem, tylko nie, że ma fantastyczną pamięć. A ta pamięć czasami lekko przeszkadza i dlatego też rujnuje nam niektóre sprawy, ponieważ wiesz, tak kiedyś było. I to jest właśnie ta przyczyna. Ale cóż, kosmogram jest ważniejszy i w kosmogramie mamy tutaj Wenus w naszym wspaniałym raku. I fantastycznie, że mamy tą Wenus, dlatego że ona uaktywnia pewne sprawy związane z uczuciami i z finansami. I to jest bardzo istotne, że ta planeta Wenus daje troszeczkę więcej rakowi w tym teraz okresie i w tym roku jakiegoś uczucia, pragnień, działań, miłości, flirtu i tego wszystkiego, co byśmy chcieli albo też nie chcieli, to w zależności od potrzeb naszych indywidualnych, bo każdy jednak jest tylko wyłącznie sobą i nie ma dwóch identycznych kosmogramów, nie ma dwóch identycznych osób i to jest najważniejsze w całej astrologii, że jednak indywidualizm jest tutaj bardzo pożądany i w dodatku rak tego bardzo pilnuje. Nasze światopoglądowe podejście do raka też jest bardzo istotne, dlatego że rak tworzy nam państwowość, to co nazywamy społeczeństwem, czyli wszyscy my razem reprezentujemy raka i dlatego też nasze korzenie, nasza historia jest tak szalenie ważna w tym wszystkim, bo bierze udział i dlatego też państwo, które nie posiada historii, nie ma kłopoty z rakiem i właśnie w tym momencie odzywa się ten baran z tą planetą Mars i bierze udział, bo musi wywalczyć sobie jakąś tam historię. Dlatego też jesteśmy bardzo emocjonalni pod wpływem tego działania. Obojętnie, czy jesteśmy rakiem, czy nie rakiem, ale gdzieś zawsze ten znak raka istnieje i gdzieś ten księżyc w naszym urodzeniowym kosmogramie występuje i te aspekty, to wszystko tworzą tak naszą osobowość indywidualną dla każdego z nas. To jest pierwsza rzecz. W dodatku czas w tej chwili jest bardzo sprzyjający budowaniu tego wszystkiego, co chcemy, przede wszystkim w rodzinie, w czasy, w wakacje, czy też działania rodzinne, remonty, nie remonty, podejmowanie decyzji na długie lata, to w tej chwili jest fantastyczne i możliwość z penetracji swojego zaplecza
psychicznego, co jest bardzo istotne, dlatego że rak ma takie działanie i taką specyfikę swojego znaku. To jest bardzo istotne, dlatego że rak w tym momencie on z sobą reprezentuje przede wszystkim historię rodu, całych pokoleń i właśnie między innymi genetyki i tego wszystkiego, czego byśmy chcieli się pozbyć. To jest niemożliwe, dlatego rak nas emocjonalnie przygotowuje do tego, abyśmy byli coraz bardziej twardzi. W dodatku jeszcze tym bardziej, że jest tak zwany karmiczny horoskop, czyli to, co przychodzimy na świat z takim zapisem i ten zapis musimy wykonać dokładnie z szczegółami. I dlatego też czasami się zastanawiamy, czy dobrze postąpiliśmy, czy też nie, czy zrobiliśmy jakiś ruch nieodpowiedni. I to jest cecha właśnie raka, że zatrzymujemy i mamy, ale za chwilę będzie przecież pełnia, w której będziemy mogli dotrzeć, zobaczyć, jakie popełniliśmy błędy, co jest możliwe, co też nie. Ja w poprzednich filmach oczywiście omawiałem właśnie te wszystkie cechy raka, które są dla nas tak szalenie istotne, bo jest to fantastyczny okres do reparacji swojej psychiki, czyli tego, co nazywamy ja, i stworzenie możliwości wejścia w nową strefę, w strefę komfortu, która nam poszerzy nasz światopogląd, nasze możliwości, nasze pragnienia i to wszystko, do czego w gruncie rzeczy jesteśmy przygotowani, tylko nie potrafimy wykorzystać czasu. Rak jest czasem, bo po drugiej stronie jest koziorożec, jest Saturn. Saturn to jest zegar i ten czas. Chronos, czyli daje nam możliwości. Dlatego rak jest niecierpliwy, ponieważ zmusza nas do jakiegoś działania, a my stajemy oporem, ponieważ nam się nie chce, albo nie potrafimy podjąć właśnie tej decyzji, która jest najważniejszą decyzją, bo decyzja ta daje nam możliwości popełnienia właśnie tego, co byśmy chcieli zdobyć i zdobywamy, bo teraz jest właśnie czas zdobywania, czyszczenia naszego umysłu, czy też przygotowania się do tego wszystkiego, czego się boimy, czego nie chcemy. To szkoła przede wszystkim, to rodzina, to potem praca i potem dalej, nawet nasze hobby, które możemy przepracować i przerobić w to, że będziemy siedzieć sobie w domu i między innymi to zdalna praca, która jest tak szalenie ostatnio modna, jest wynikiem właśnie naszego raka, ponieważ rak to dom i ta rodzina i w tym momencie musimy się odnaleźć, to wszystko zbudować w odpowiedniej historii, która nam da przeszłość. Jeżeli nie zrobimy tego, co było, to nie zbudujemy tego, co będzie. No taka jest rzeczywistość i taka jest prawda i Księżyc nam to dokładnie uświadamia. W dodatku jeszcze jedna rzecz. Tu nie ma żadnych żartów. Żarty są tylko wtedy, kiedy my się bawimy, ale ani Saturn na to nie pozwoli, ani Księżyc, ponieważ Księżyc wprowadzi nas w nastrój dosyć niesympatyczny, czyli będziemy wtedy narzekać, nazwijmy to grzeszyć i nie robić tego wszystkiego, co powinniśmy zrobić. A przecież w dodatku Księżyc jest odbiciem światła słonecznego, czyli powtórzeniem tego światła, co możemy przekształcić przez pryzmat i stworzyć bajkowy świat naszej wyobraźni, który jest dla nas jednocześnie bezpieczny i niebezpieczny. W zależności, w którą stronę sobie pójdziemy. Czy pójdziemy Andersenem, czy pójdziemy braćmi Grimm, czy jeszcze jakimiś innymi opowiadaniami, które nie są zbyt interesujące, ponieważ czasami są dołujące, chociażby tak jak Dziewczynka z zapałkami. Wiemy to z kabaretu, no i przecież to była nasza kiedyś lektura, którą musieliśmy popełnić ze względu na to, że nastrój, jakim jesteśmy, my żyjemy. W dodatku medycznie też powinniśmy sprawdzić swoje
swoje możliwości. To jedna z najważniejszych rzeczy, to jest rak, to jest serce, żołądek między innymi i to są nasze wady, te, które przychodzimy na świat i musimy to pielęgnować. Też proszę zwrócić bardzo uwagę na to, bo w tej chwili jest ta możliwość reparacji tego wszystkiego i właśnie przy tym nowiu możemy rozpocząć wszystkie swoje troski, które chcemy się ich pozbyć. Oczywiście, że każdy znak może to zrobić indywidualnie, każdy znak możemy to zrobić globalnie, jeżeli patrzymy na państwo, czy patrzymy na jakąś okolicę, czy na jakąś tam rodzinę potężną. Można teraz właśnie wykonać te wszystkie działania, które są tak szalenie nam nie obce, bo potrzeba do tego jakiejś energii i ta energia w tej chwili sprzyja, ponieważ tak ułożył to ktoś, czyli Stwórca i On zadał nam trud działania, jakim jest ta praca syzyfowa na tej ziemi i tutaj musimy toczyć ten swój kamień przed sobą albo udawać skarabeusza i toczyć tą ogromną kulę. Wiecie od czego? A Egipcjanie go bardzo szanowali i pamiętacie w tym momencie, że cały konwój królewski zmienił kierunek i zasypano komuś tą drogę. I ten właściwie życiowy plan to jest właśnie ten moment, na który musimy zwracać uwagę, żeby czasami ktoś nie popełnił zbyt potężnego przedsięwzięcia, które potem stanie się i zniszczone zostanie na wieczność, ponieważ drugi raz już nie da się odbudować tego wszystkiego, co było. I właśnie tutaj rola jest wielka astrologii, wielka rola Księżyca, wielka rola naszego Słońca, że możemy to cały czas rehabilitować, czy nostryfikować, czy też zrobić jeszcze inne chwyty, które pomogą nam w naszym życiu, w naszej perspektywie bycia, istnienia naszego ja, czyli naszej tożsamości, jacy jesteśmy. Bo pamiętajmy o tym, że są te jasne strony i te ciemne strony. No, między innymi teraz właśnie mamy znów tą ciemną stronę, za chwilę będzie pełnia, która będzie jasną stroną, ale to nie patrzmy na to. Patrzmy na to, że jest ten czas raka i możemy budować tą naszą lokomotywę i w każdy ten wagonik włożyć coś i ruszać pomału z ogromną ostrożnością, świadomością i prędkością właśnie, ponieważ mamy na to bardzo dużo czasu i to nie jest tak, że musimy to zbudować teraz. Mamy całego raka, a ten rak sięga jeszcze dalej niż lew i właściwie to sprzyja naszym dążeniom do celu, bo jest to fantastyczne, że właśnie w tym roku, bo w zeszłym roku nie mieliśmy ani w poprzednich latach takiej możliwości, teraz mamy tą możliwość właśnie zbudowania w sobie ogromnej siły i energii życia, witalności i umiejętności rozgrywania tego wszystkiego na tej kanwie naszego istnienia, bo tu jest największy problem, żeby tak zbudować to wszystko, żebyśmy mogli być szczęśliwi i zadowoleni przede wszystkim z siebie, bo tu jest problem najtrudniejszy, najważniejszy i najbardziej kompleksowy. Więc życzę wszystkim rakom przede wszystkim odwagi i umiejętności rozgrywania swojego życia, bo potraficie i te wasze marzenia, żeby się spełniły w 100%, bo jest taki czas. Macie Wenus właśnie teraz i możecie z niej skorzystać i możecie skorzystać z tego Plutona, który jest naprzeciw, który wam pomoże energetycznie zmieszać i przyjąć to wszystko, co jest nowe i zrehabilitować swoje myślenie wobec siebie, czyli wobec swojego ja, a nie narzekania tego, które pozostawiamy cały czas i gderanie gdzieś tam przestrzeni, które jest bardzo niebezpieczne. Zostawmy to. I życzę jeszcze jednego.
żebyście byli wspaniałymi rodzicami, zarówno kobiety, jak i mężczyźni. No i wspaniałe dzieciaki, które są raczkami młodymi, które przygotowują się do tego życia i życzę Wam samych sukcesów. I pamiętajcie o tym, że rak ma wiele do powiedzenia w całym zodiaku, dlatego że on pilnuje w pewnym sensie tego wszystkiego, co nazywamy korzeniami i historią naszego życia. Pamiętacie ten film Korzenie? To jest bardzo ważna i istotna sprawa, dlatego że musimy wiedzieć, skąd jesteśmy, dokąd zmierzamy i na ile chcemy być razem, wszyscy w społeczeństwie. To jest właśnie rak. I ten strach, który powoduje to, że tak jest, albo tak nie jest, albo nami kierują, to jest umiejętność logicznego myślenia i perspektywicznego, które przede wszystkim jest dla raka bardzo istotne. Dlatego też rak jest, no co tu ukrywać, najbardziej interesującym znakiem ze wszystkich znaków, ponieważ najbardziej emocjonalny i nieprzewidywalny w swoich zachowaniach, ponieważ analiza raka należy do raka, a nie do zewnętrza. Pamiętaj o tym, drogi raku. I zawsze przemyśl to, 2 razy spójrz na to, co widzisz, a potem daj werdykt, bo ten werdykt bardzo się przyda, dlatego że w tej chwili troszeczkę idziemy nie w tą stronę, co byśmy chcieli, a chcemy iść w tą stronę, gdzie byśmy mogli mieć spokojny dom, spokojny kraj, spokojny świat i umiejętności zrobienia tego wszystkiego, co jest najważniejsze, czyli miłości, która jest właśnie tutaj zakodowana w naszym kosmogramie z tą planetą naszą tutaj wspaniałą Wenus, która daje nam tyle możliwości, umiejętności bycia razem, kochania się, co jest chyba najważniejszą rzeczą, żeby kochać i pokochać nawet tą ciemną noc. Do zobaczenia i zapraszam na dalsze historie i życzę Wam po prostu wspaniałej drogi z Bogiem.